By measuring the voltage from here to here. Poprzez badanie różnicy napięć z góry i u dołu jajka. A fresh egg, if you measure with a high impedance voltmeter, will measure 4 to 14 millivolts from there to there. Świeże jajko powinno dać wynik przy dobrych urządzeniach od 4 do 14 milivoltów. Thousands of volts, yeah. And that fresh eggs, the life and the freshness in that egg will make an electric field. I powodem tego jest to życie i ta świeżość tego jajka, które wytwarzają takie pole elektryczne. So you can measure whether that egg is alive or dead by measuring whether it's radiating an electric field. That's the point. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że dzięki mierzeniu pola elektrycznego możemy sprawdzić, czy to jajko jest świeże i czy jest życie, ponieważ to życie i ta świeżość tego jajka emanują, czy tworzą to pole elektryczne. So that egg and that pine cone and that water vortex. Czyli teraz to jajko, ta szyczka i ten wir wodny, they're getting some voltage from gravity. Uzyskują to napięcie elektryczne dzięki grawitacji. By being fractal. Poprzez to, że są fraktalne. By inviting charge collapse. Poprzez to, że tak jakby przyciągają do siebie ten kolaps, to zapewnicie się ładunku. This is a little bit of why I am so passionate about that we must understand why you need to be fractal in order to be alive. Dlatego to jest właśnie powód, dla którego jemu tak bardzo zależy na tym, żeby wszyscy ludzie zrozumieli, dlaczego musimy my sami stać się fraktalni, po to, by żyć, by nie umrzeć. I mean, in fact, Mother Nature made every living chemistry and every living protein, every living thing, Mother Nature made fractal, right? Tak naprawdę Matka Natura stworzyła wszystkie żywe organizmy, wszystkie żywe proteiny, wszystkie żywe molekuły właśnie w sposób fraktalny. Why is it that geometry that made them alive? Dlaczego taka geometria właśnie sprawiła, że one stały się żywe? They produced a centripetal electrical force called life. Wykreowały tą taką dośrodkową siłę działającą na ładunek, którą nazywamy życiem. So I actually think it's rather stupid that our corporations and our buildings and our cities do not look fractal. I dlatego to jest powód, dla którego on uważa, że to jest głupie, że nasze korporacje, nasze budynki i całe nasze otoczenie, które wytwarzamy, nie jest fraktalne. Mother Nature has shown us what can self-organize. Matka Natura pokazała nam, jakiej struktury, co może tak naprawdę tworzyć tą samą organizację. I'd like to give you another example here. I tutaj kolejny przykład, który to potwierdzi. Udało mi się coś znaleźć takiego zbiorze plików. This is called the Joe cell. To się nazywa Joe cell. If you get the geometry of stainless cylinders accurately aligned electrically, kiedy uda się zorganizować geometrię cylindrów w odpowiedni sposób, and if you pass a bias voltage around those cylinders, i przepuści się przez nie dosyć silne napięcie elektryczne, here is the hydrogen bubbling out of water. Otrzymamy wodór, który będzie wybąbelkowywał z wody. We know that the hydrogen bond is beautifully fractal. Wiemy, że połączenia w wodorze pomiędzy wodorami są pięknie fraktalne. I actually wrote a new equation for the frequencies of hydrogen also. Tak naprawdę stworzył też nowe równanie, które opisuje częstotliwości wodoru. But
to tell you a neat little story about this Joseph. I'm showing this for a reason. Ale też chciałbym nam powiedzieć bardzo ciekawą taką anegdotkę, historię dotyczącą tego urządzenia, tego Joyce'a. If you research this on the internet, you'll find thousands of articles. Yes. Jeżeli wpiszemy sobie to Joyce'ą w internecie, znajdziemy tysiące artykułów tego dotyczących. Essentially, imploding water allows you to burn the hydrogen, so you can burn water. Tak naprawdę sprowadza się to do tego, że takie ułożenie pozwala na spalanie wodoru, czyli tak naprawdę spalanie wody. From an engineering perspective, you would call it super efficient hydrolysis. Z takiego punktu widzenia naukowego można to nazwać super wydajną hydrolizą. So the stories are, and we know friends in Australia, they drove halfway across Australia on a glass full of water. I z doświadczeń swoich znajomych z Australii wiedzą, że udało się im przebyć swoim samochodem przez praktycznie połowę Australii na jednej szklance wody. There's all part. It wasn't sparkling water. Nie, to nie była woda gazowana. But it sparkled in another way. It was bubbling hydrogen, and you could burn the hydrogen, right? Była gazowana w ten sposób, że wydostawał się z niej ten wodór, który widzieliśmy wcześniej, to w taki sposób była gazowana. Essentially, if you get the geometry of electrical implosion right, the hydrogen bond will pop. Sprowadza się to do tego, że jeżeli tą geometrię całego urządzenia się dobrze ustawi, to połączenia między wodorami tak jakby puszczą, pękną. And we actually have an international project with support and collaborators for alternative energy based on burning water. It's true, based on this. Yes. I uczestniczył tak naprawdę w takim projekcie międzynarodowym, który jest już mocno skupia wiele światowych wiele grup, którym pracują nad takim alternatywnym źródłem energii poprzez spalanie wody. It's based on my two new equations. Opiera się, cały ten projekt opiera się na jego stworzonych przez niego dwóch nowych równaniach. On the bottom you have my new derivation of the geometry of hydrogen. Na dole tutaj macie pochodną od pochodną, którą prowadził z geometrii wodoru, Which is Planck length times golden ratio. Na którą składa się stała Plancka plus złota symetria. But on the top is my new equation for the frequency of hydrogen. Ale tutaj na górze ma opracowany wzór na częstotliwość wodoru. Which is Planck time constant times golden ratio equals. W którym to jest stała Plancka dotycząca czasu, dzielona przez tę liczbę złotej proporcji. And this is the Kansas famous key frequency to split hydrogen, which I have now derived. I to jest, tutaj jest napisana ta częstotliwość, której używa się do rozszczepiania wodoru. To give you a layman's interpretation, just non-scientific. I teraz spróbuję przedstawić to w takich terminach dostępnych dla osób niezwiązanych z tym, dla laików. Supposing an opera singer was trying to figure out the best way to break a glass by singing, right? To tak jakby śpiewaczka operowa próbowała znaleźć idealny ton, idealną częstotliwość głosu, która by łamała szkło. You need to know what was the resonance, the most resonant frequency of the glass you were trying to break with your singing. Musiałaby ona znać tą częstotliwość, przy której szkło, które próbuje zbić, najlepiej rezonuje. So now we have beautiful new information about the exact musical key signature of the harmonic cascade of hydrogen. It's gorgeous. Więc teraz mamy taką jakby przedstawienie tej muzycznego odpowiednika tej częstotliwości, przy której wodór się rozłączy, rozszczepi. So we have teamed up with a whole group of these people, and we believe that we're going to make this whole process a whole lot more efficient by tuning it accurately.
I w tym momencie współpracuję z wieloma różnymi ludźmi, mając nadzieję, że uda mi się dostroić tak jakby ten proces, dostroić do takiej częstotliwości, która bardzo mocno zwiększy wydajność tego procesu. The principle is the same we talked about yesterday. If the geometry is right, perfect embedding will allow the inside to embed in the outside. I zasada działania tego jest związana z tym, o czym mówiliśmy wczoraj, gdzie następuje to idealne, tak jakby zaszczepienie, włączenie się mniejszych fal czy mniejszych elementów w większe. And obviously that's perfected like the golden ratio. I wiadomo, jest to takie zasada złotej proporcji sprawia, że dzieje się w ten sposób idealny. But now, here's the little story I wanted to tell you about this gizmo. It's a fun story. A teraz taka mała historyjka o tym właśnie, o tym gadżeciku, o którym przed chwilą mówiliśmy. The story is you're driving along in your car, and the water is burning, and you're doing great, but... I ta historyjka jest taka, że jedziemy sobie naszym samochodem, napędzanym na wodę, woda się pali, wszystko jest super, ale... If you happen to drive over some place where there's lots of metal, like across of railroad tracks, kiedy przejedziemy takim samochodem ponad miejscem, w którym jest mnóstwo takich skrzyżowań metalu, lub też w ogóle mnóstwo metalu, tak jak na przykład skrzyżowanie z torami kolejowymi, suddenly the hydrogen stops bubbling out of the water and your car quits. Te bąbelki wodoru przestają się wydzielać, woda przestaje się rozszczepiać i nasz samochód gaśnie. Now, I would like to ask that you think about that for a moment, because it's very important. Prosiłbyśmy teraz chwilę poświęcili na zastanowienie się nad tym, jak to się dzieje, dlaczego tak się dzieje. I'm going to give you another example. W międzyczasie dam kolejny przykład. See if you can see the connection now. Here's an analog. Sprawdźcie, zobaczymy, czy uda nam się powiązać te dwie historie. A friend of ours is using a technology called self-care therapy. Ich znajomy używa takiej technologii, która nazywa się terapia zajmowania się czy opiekowania się komórkami. Self-care therapy. If you shower a body with a very strong negative ion wind and the body is properly grounded, jeżeli tak jakby obleje się, zasypie się ciało takim deszczem ujemnie naładowanych negative ion wind, takim wiatrem negatywnych jonów, a ciało w tym samym czasie jest odpowiednio uziemione, then you can drive even serious, difficult infections out of the body. Wtedy można wypchnąć tak naprawdę nawet bardzo silne infekcje poza ciało, z ciała.